Cześć, witajcie, jestem Kamil, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego YouTube'owego projektu Dom za złotówkę. W projekcie tym relacjonuję Wam każdy mój etap od zakupu działki aż po budowę, po wykończenie, ostatnie malowanie właśnie domu z rządowych projektów za złotówkę. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak w 3 dni wymurowałem wszystkie ściany na parterze. Przypomnę, jest to budynek 70 m2, a użytkowych około 110, piętrowy. No i co? Przygotowuję się w tym momencie do robienia pierwszego stropu. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi to idzie, zostawcie łapkę w górę, bardzo mi to pomaga i zapraszam do oglądania. No i witajcie, moi drodzy, kolejnego dnia na moim poligonie. Tak więc dzisiaj się zapowiada dosyć ładny dzień. Natomiast strasznie wczoraj popadało. Troszeczkę mokro mam wszędzie, ale jakoś damy radę. No dobra, słuchajcie, zostało mi do przemurowania tutaj na froncie te 4-5 warstewek. Tutaj warstwa na górze, tutaj zrobiona. No i co? Na samej górze muszę jeszcze przemurować bloczkiem 12. Samą 12 muszę dać, dlatego że właśnie to jest ta 12, o którą muszę podnieść ten strop do góry, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Dlatego że 255 jest przewidziane między posadzką a żelbetem. No i na górze też 255. Fajnie pisaliście w komentarzach, że rekuperacja że jest dana, może być zrobiona, przepraszam, prawidłowo, na stropie, nie pod stropem. No nie, w moim projekcie jest wszystko przewidziane, że wszystkie rury i tak dalej puszczamy pod stropem. Dodatkowo, jeżeli oczywiście robiłbym to na stropie, no to wiadomo, że to, co bym podniósł pod posadzką, tak, do góry, no to też by zmniejszyło mi wysokość między sufitem, więc też bym musiał sufit podnieść, więc to jest to samo, czy ja zrobię te rury pod stropem, czy nad stropem. I tak muszę powiększyć odległość między podłogą a sufitem, dlatego że gdzieś te rury zmieścić się muszę. Dobra, koniec gadki, zabieram się za robotę, piękny dzień się zapowiada, mam nadzieję, że tak pobędzie chociaż kilka dni. Zobaczcie na moje listopadowe słoneczko, jak pięknie wschodzi, aż się chce pracować. No dobra, słuchajcie, wrzuciłem sobie już moje nadproża na górę, ale powiem Wam szczerze, o ile wiele rzeczy jestem w stanie zareklamować na swoim kanale, bo są fajne rzeczy, to też teraz pójdziemy tej reklama. Zobaczcie, Prefabet, jakaś firma, zobaczcie, jakie to jest kuźwa gówno, za przeproszeniem, nierówne. Nie chce mi się nawet po miarkę teraz iść, a nawet może i pójdę, jak gdzieś jest niedaleko. Idę po miarę. Aż to... O! Jest tutaj. O! Aż Wam pokażę. Zobaczcie, o ile tu na dole się jeszcze w miarę zgrywa, chociaż to w miarę to jest takie na słowo honoru. No to zobaczcie, co tutaj jest na górze. Jaki tu jest ząg. Co to kuźwa jest? Co to jest w ogóle za wynalazek? Ile mamy? Tu mamy 13.
A tu mamy no ledwo 12. No taka dokładność wymiarowa, panowie, no wstyd. Tutaj mamy znowu ile? 13, 12. Ja rozumiem jakieś tam nadlewki i inne rzeczy. Okej, wszystko się zgadza. No ale kuźwa, cały bok na centymetr. No panowie, nie róbmy wiochy. Dobra, jadę kuźwa dalej. Nie wiem, wezmę Boscha, będę Boschem coś ścinał. No mi pomogli. Nigdy więcej, nie polecam. No i koniec murowania parteru. Budynek tak wygląda. No i co, mam poziom gotowy do robienia stropu, więc już wam tłumaczę, co tutaj się wydarzy. Poglądajcie sobie jeszcze. I teraz słuchajcie, co tu się dzieje, co ja tu będę w ogóle robił. Moi drodzy, ja w moim projekcie mam zaprojektowany strop tradycyjny, no nie tradycyjny, no Terrive, czyli standardowy, prosty strop do wykonania przez każdego. Nie mam tutaj ważnego rysunku, chyba że gdzieś tam cholera leży. Jest może, o, na banku energii się schował. Tu mam jeszcze jakieś, o, jest cały strop. Dobra, moi drodzy, słuchajcie teraz, jak wygląda sprawa. Strop jest zaprojektowany w taki sposób, że mamy tutaj belki 6,60, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, po dwie przy klatce schodowej, 11, 12, 13, 14, 15 belek. 15 belek, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rzędów garów. No i tutaj na końcówce mój projektant sobie wymyślił 5,70, że mam, zobaczcie, tą końcówkę 5,70. Sorry, muszę te papiery, dobra, wydrukuję sobie nowe, bo to już i tak przewiało. Super, dziękuję wiaterku, bardzo Kamilkowi pomagasz. No, to sobie widzowie pooglądali. Dobra, coś tu jeszcze mamy, coś jeszcze zobaczycie. Dobra, wracamy do tematu. Projektant sobie wymyślił, że na końcu mam nie dawać garów, tylko mam postawić po prostu gazobeton. Czyli to będzie z tej strony i od strony tam okna w salonie. O, może lepiej będzie pokazane po prostu tutaj, z tej strony i tutaj, gdzie są te wejście drzwiowe. Sorry wielkie, nie wiem na czym skończyłem, zaczęło mi to wszystko latać, musiałem przerwać nagrywanie. Więc teraz tak, na końcówkach trzeba będzie 60 wyciąć takiego ząbka, sobie może tu jakoś zbliżę, chociaż wiem, że te zbliżenia tu wam nie pomagają. Trzeba będzie wyciąć z gazobetonu i zamiast garów poukładać gazobeton na końcówce. To jest wszystko do zrobienia. Więc co, na murze, pamiętajcie, tutaj wszystko mam obliczone na 18, ja robię z 24, więc troszeczkę i tak będzie to przeze mnie delikatnie przerobione. Więc co, tu jest zaprojektowane, słuchajcie, na murze, że mam położyć elki, czyli inaczej kształtki wieńcowe, z tym, że kształtki wieńcowe stosuje się na murach, które mają pustki w środku, czyli inaczej mówiąc pustaki. Jeżeli ktoś ma pełne bloczki, tak jak ja mam bloczki, czy nawet silikaty, można bezpośrednio położyć sobie na nich, można bezpośrednio sobie oprzeć belki od Terrive. Więc tutaj ja, słuchajcie, w tym momencie zamiast tych kształtek wieńcowych mógłbym oczywiście kupić te kształtki wieńcowe, ale przeliczyłem, że te kształtki to będą kosztowały mnie tam chyba 10 zł za sztukę, więc na cały ten budynek wyjdzie 1200 zł, więc kompletnie jest to bez sensu. Natomiast będę chyba pierwszym youtuberem, który wam to nagra, z czego ja te kształtki wieńcowe zrobię. Oczywiście jestem zwolennikiem piany, pokazywałem wam. Jestem jej tak cholernie pewny, że ja te kształtki wieńcowe wykonam sobie po prostu z gazobetonu. Kupiłem sobie szóstkę gazobeton i mam zamiar obmurować naokoło tą szósteczką, dlatego że mój wieniec akurat tak będzie miał 24, bloczek ma 24, więc 21 ma gar. Nadlewka nad samym garem będzie 3 cm, no zgodnie oczywiście z projektem. Więc ja sobie po prostu zrobię to stąd. Idę na górę, pokażę wam, jak ja to robię. No i zacznę sobie od narożnika. Żeby nie było, zobaczcie, cały mój mur jest ładnie przeszlifowany. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Więc tutaj on jest równiutki.
No i co, na pewno muszę go porządnie wymiatać, żeby z tych wszystkich porów go wymieść. Ok. I teraz tak, nie pianuję w ten sposób, ja wam tylko to pokazuję. Nie pianuję w ten sposób, żeby postawić bloczek, żeby był. Nie, bo zobaczcie, trzyma się tylko w tej pozycji, jakiej się trzyma. Nie robię, słuchajcie, żadnych kropek, pasków, przecinków i niczego innego, bo też to nie będzie, oczywiście, że to się będzie trzymało, ale tutaj no ja potrzebuję, zobaczcie, tutaj słuchajcie, ja potrzebuję spoinę mieć porządną, więc ja sobie, słuchajcie, nakładam tą pianę. Nie mam szpachelki, bo bym szpachelką to zrobił. I ja sobie to rozsmarowywuję. Słabo powtarzam tą operację. Muszę być pewien, że piana jest praktycznie na całej tutaj powierzchni, wiecie, tego bloczka. O, tak samo sobie, słuchajcie, robię tutaj. Wolę sobie dać troszeczkę tutaj więcej tej piany. I tutaj muszę ją dobrze sobie rozsmarować. Najbardziej tu chodzi o te ranty tutaj. Tak, żeby ta piana na całej płaszczyźnie była. O. Ok. No i teraz mogę sobie po prostu nakitować jej troszkę więcej. I zabieram się za klejenie. I sobie tutaj ją dobiję, aż będę czuł, że ona na płasko jest ustawiona z tym bloczkiem. Palcami oczywiście tam z tyłu sobie sprawdzam. No i w ten oto sposób bloczek wiem, że mam dobrze przyklejony do muru. Moi drodzy, ja już sobie wyobrażam te komentarze, a gdzie kierownik budowy, ojejku, co on tam robi, co on wymyśla. Moi drodzy, dlatego buduję budynek bez kierownika budowy, bo ja nie potrzebuję mieć kogoś, kto będzie mi tradycyjne rzeczy wymyślał. Ja używam logiki i pewności, mianowicie jestem tego połączenia tak pewny, że ja nawet jak zawibruję ten beton, to się z tym nic nie stanie. Ten gazobeton nie ma prawa po prostu nawet pęknąć. Druga rzecz, jeżeli nawet mi pęknie, no to się nikomu na tej budowie krzywda nie stanie. Co najwyżej ten beton, który będę miał z wieńca, nie z całego stropu, ten z wieńca tylko, zleci mi na dół i to będzie tylko moja strata i minus. Chociaż też jestem tego pewien, że to się nie wydarzy, ale jakby miało się wydarzyć. Natomiast z jakich plusów ja mam? Nie płacę kilkuset złotych za kształtki wieńcowe. W to miejsce mogę mieć już stal na cały wieniec. Mam już wstępnie ocieplony wieniec tą szósteczką. Mur i tak mam 24, miał być 18, jest 24, więc zbrojenie lekko, co prawda i tak przerobię, ale i tak będzie. Ja widzę po prostu same plus. Przede wszystkim mówię, za te kształtki wszystkie 4,50 kosztuje jeden taki bloczek, więc bardzo, bardzo tani. No i szybko to zrobię, zaraz obmuruję i będę miał problem z głowy. Więc zabieram się za robotę. Chciałbym dzisiaj już to skończyć i zakończyć proces murowania i czekać na strop.
No i dobra, ja już obmurowałem mi tą szósteczkę wieńcową, tak ją nazwę. Poza tą jedną, zaraz wam powiem dlaczego. Niech ja sobie tylko tutaj wejdę. No i wygląda to, zobaczcie sobie, w ten sposób. Jest gotowe do postawienia stropu i zalania. Moi drodzy, ja już sobie po prostu wyobrażam te wszystkie, słuchajcie, komentarze, osoby, które będą pisały: Kamil to jeb, ojej i tak dalej. Najprawdopodobniej klikają, tylko oglądają obrazki, nic nie słuchają z tego, co ja tu się produkuję i tłumaczę. Natomiast osoby, które rzeczywiście wierzą w to, że to walnie, nie będę brzydkich słów używał, no to po wylaniu wieńca mam nadzieję, że klikniecie ten przycisk, co się znajduje tutaj w waszym prawym dolnym rogu ekranu. Tam jest przycisk wesprzyj i liczę na jakąś symboliczną kwotę na piwko. Natomiast żebyście wiedzieli, że ja to robię oczywiście pierwszy raz, to jest mój pomysł. Też sobie jakąś tam zdaję z tego sprawę, że może to nie zadziałać, tak? Więc ja się w takim razie zobowiązuję, że jeżeli to pieprznie, oczywiście poniosę jakąś tam stratę na betonie, będę musiał szybko to domówić. Ja sobie z tym oczywiście dam radę. No ale co? Wyedytuję oczywiście ten odcinek i powiem wszystkim, żeby tak nie robili. Natomiast tak jak widzicie na moim kanale, ja wiele alternatywnych rzeczy nagrywam, wiele robię, więc jak powiedziałem, to jest mój pomysł. Wiem, że to będzie działało. Dlaczego będzie działało? Jak ja to będę zalewał, już wam tłumaczę. W momencie, kiedy już tutaj będzie cały strop wyłożony, ja będę stał na górze i będę trzymał rurę od betonu. Pierw obleję sobie te ranty. Te ranty sobie wszędzie obleję dookoła i zacznę zalewać gary, zacznę zalewać, słuchajcie, cały strop. To mi zejdzie się troszeczkę czasu, a w tym czasie, co ja tutaj obleję, ten gazobeton wypije sobie ten zaczyn z betonu i on zesztywnieje, wzmacniając jeszcze dodatkowo, słuchajcie, tutaj tą szósteczkę. Na samym końcu oczywiście dolejemy sobie ten wianek, przewibrujemy wszystko i to już tak zostanie. Już, żeby przewidzieć wasze komentarze, że gazobeton wypije wodę z betonu, bo widzę, że straszny szum na temat tej wody z betonu jest w komentarzach. Ten gazobeton jest oczywiście, będzie działał troszeczkę jak gąbka, ale to nie jest to, że on wypije całą tą wodę z tego betonu. Oczywiście on sobie troszeczkę tam nasiąknie i tak dalej, ale to nie jest to, że on zaraz wypije całą tą wodę i tu się wydarzą, nie wiem, jakieś cuda i to nie będzie jakieś tam sprawy. Dobra, jeżeli chodzi o to, mam nadzieję, że dotrzymacie słowa, ja słowa dotrzymam. Mam nadzieję, że dotrzymacie słowa i ten przycisk będzie dla tych wszystkich niedowiarków kliknięty. Natomiast dlaczego ja tutaj jeszcze tego nie uzupełniłem? Słuchajcie, ponieważ ja dzisiaj sobie przyjechałem dokończyć to, bo nie wszystkie bloczki mi się zmieściły do tego oto auta typowo budowlanego, więc przywiozłem sobie dzisiaj resztę i sobie to domurowałem. Więc ten bloczek był pomurowany wczoraj. Ja postawię kamerkę sobie tutaj tak mniej więcej z boku, tak żebyście może i wy coś widzieli. Dajcie mi chwilę. Dobra, ja sobie przestawię, słuchajcie, troszeczkę drabinę. No i jestem z powrotem. Słuchajcie, ja spróbuję to wybić, ponieważ mam jeszcze dwa bloczki, które mogę sobie tu uzupełnić. Oczywiście ja go wybiję, to jest normalne, bo to nie wiem, rozłączyło mi kamerkę. Spróbuję jeszcze raz powiedzieć, ja spróbuję go wybić, bo to nie jest żadna pancerna rzecz. Oczywiście ja go wybiję, ale zobaczymy, jaka do tego będzie potrzebna siła. Też jestem ciekawy, więc mam dwa bloczki, zawsze mogę to uzupełnić. Więc zaczynam od lekkiego, od mocniejszego. Poszło mi dosyć mocniej. No i co tu się wydarzyło? Zobaczcie, połączenie pianokleju z bloczkiem wręcz idealne. Zobaczcie, że tu nie zostało nic kleju. Zobaczcie. Kompletnie nic. Po prostu co się stało? No ten bloczek się ukruszył, ale połączenie zostało. Zobaczcie.
nic się tu nie wydarzyło. Tak więc słuchajcie, podsumowując to wszystko, ja to mówię, ja to wczoraj, jest wilgotno, my będziemy to zalewać za jakiś tydzień, półtora, nie ma to najmniejszego znaczenia, tak jak powiedziałem, obleję to. Dla mnie jest to połączenie znakomite, będzie to działało dosyć takiej, wiecie, no to jest szóstka, tak, wysoka, dosyć mocniejszej siły użyłem, nie jakiejś nadzwyczajnej, ale mocniejszej i też musimy pamiętać, że ja wyrwałem bloczek końcowy, jak jest to zespolone dookoła razem, też ta siła troszeczkę inaczej się rozkłada. Dobra, ja kończę już tutaj na dzisiaj, jeszcze parę słówek Wam powiem na koniec odcinka i robimy podsumowanie. No i witajcie w podsumowaniu. W poprzednim odcinku nie mogłem go zrobić, po prostu nie miałem na niego czasu. Zanim podsumujemy te wszystkie koszty i tak dalej, pierw omówię kilka kwestii, o które pytaliście. Myślę, że są dosyć ważne, może nie tyle co ważne, jak na pewno chcielibyście usłyszeć na nie odpowiedzi. Pierwsza rzecz, zmiana wysokości, słuchajcie, strop. Teraz tak, czy to jest zmiana istotna, czy to jest nieistotna? Bardzo fajne pytanie, dziękuję, że mi je zadaliście i teraz sprawa wygląda tak. W prawie budowlanym do zmian nieistotnych zalicza się, jeżeli nie przekroczymy 2% szerokości, wysokości czy tam długości budynku, wobec czego jeżeli mój budynek ma 9 metrów wysokości, to 1% to jest 9 cm, 2% to jest 18 cm. Ja podnoszę tę kondygnację o 12 cm, wobec czego jest to zmiana kompletnie nieistotna. Druga kondygnacja już będzie miała zachowaną swoją charakterystykę i strych tak samo, więc problemem jest podniesienie tylko pierwszej kondygnacji, żeby puścić wszystko sobie w sufitach. Teraz tak, ponieważ część z moich widzów pobrała sobie ten projekt, no i znaleźliście, właśnie to jest ciekawe w tym projekcie, że na rysunkach tego nie ma, ale jak już wejdzie się w rysunek rozłożenia, wentylacji, rekuperacji, to jest tam jedna tylko strzałeczka i napis, że kładziemy to w posadzce piętra. No, genialne. Dziękuję kochani, że to odnaleźliście i tak dalej, ale jeżeli jest to kanał 5 cm na 130, a tam jest styropian tylko czwóreczka i tam chyba dalej znowu 4 jest posadzki, no to jak ja mam w czwórce piątkę zmieścić, nie? Naprawdę trochę błędów jest z tym, ale już pomijamy to. Jak powiedziałem, unoszę to o 12 cm. Nie będę chciał mieć tych kanałów wszystkich puszczonych w posadzce. Nie będę wykładał tego styropianu akustycznego i tak dalej. Wyłożę po całości. Nie chcę mieć nic na piętrze. Wszystko sobie puszczę sufitem, zakryję płytą. Jak coś się będzie działo, ewentualnie będę chciał dokonać jakichś zmian, poszerzyć, powiększyć, pomniejszyć, zdejmę sobie płyty, poprzerabiam sobie to wszystko na suficie. Na suficie też mam zamiar puścić sobie elektrykę tego domu, być może jakieś instalacje, jakiś internet, jakieś inne rzeczy. To już, jak już poświęcam, słuchajcie, te 10 cm na parterze, to wszystko pójdzie z sufitami na parterze. Drugie pytanko, znaczy może nie pytanko, no ja zdaję sobie sprawę, że mój kanał jest takim kanałem, który no, może i zachwycać i też denerwować. Wiele przychodzi osób, które wiadomo są po jakichś tam studiach, nie studiach, tysiące wyliczeń, słuchajcie, w tych komentarzach piszecie, ja to szanuję i tak dalej, tylko cały czas się pytam, czy te książki czasem nie zniszczyły wam głowy, czy wam krzywdy nie zrobiły, bo niektóre osoby piszą o takich rzeczach, których myślę, że do końca same nie mają zielonego pojęcia, tylko gdzieś tam w szkole usłyszały i teraz tak robią. Moi drodzy, gdybym stawiał obiekt 5-6 kondygnacji, gdybym był takim, powiedzmy, Maskiem czy Trumpem, co stawia takie wieżowce, ja bym się do was zgłosił i na kolanach z brodą, słuchajcie, po asfalcie szerował, żebyście mi te wszystkie, słuchajcie, kochani, wyliczenia porobili. Bo ja wiem, że jakiekolwiek wyliczenie spieprzone może doprowadzić do tragedii niesamowitej. Ja uważam, że w budownictwie mieszkaniowym pewne instytucje jak nadzory budowlane, architekci i reszta tych geniuszy, którzy znają cyferki, a nigdy kielni w ręku nie mieli, powinna być z tego procesu całkowicie wypieprzona, bo to, co czasami niektóre osoby tam piszą, to jest przerost treści w ogóle nad wszystkim. Nadproża położone bezpośrednio na gazobetonie, piszecie mi, że trzeba zrobić poduszkę betonową. Moi drodzy, jaką poduszkę betonową? Na nadproże gotowe, na gazobeton miękki. No słuchajcie,
Naprawdę te książki robią wam krzywdę w tych głowach. Nie czytajcie, wyrzućcie je do kosza, odpalcie swój mózg i zacznijcie działać, tak? Parę domów wykonałem, kilka wykonałem, słuchajcie, już na YouTubie. W tych domach mam całe, ja wam powiem, u mnie w moim domu dopiero po 14 latach pojawiła się jedna ryska. I to na ściance działowej. Ja chyba wiem nawet dlaczego, bo podczas wykopywania fundamentu szamba za dużo wypłynęło piachu spod domu. No takie życie, tak? Po 14 latach. Dlaczego wy mówicie, że jakieś poduszki na nadprożach i tak dalej, że coś będzie pękało? A nawet jak pęknie, to co? Chcecie zbudować dom, w którym nie będzie żadnej ryski? Przecież ona nie pęknie po całej chałupie, a chałupa się nie rozpieprzy na dwie strony. Tak się po prostu nie da. Tak się nie da. Nawet niech pęknie od stropu do posadzki. No to co? Przecież piętra nie zniszczy. Wieniec jest sprężył cały ten budynek. Jeżeli musi coś usiąść, to usiądzie. No gorzej będzie, jeżeli będzie w wielu miejscach takie pęknięcia będą. Będzie to widać na fundamentach. To oznacza, że jest problem z gruntem. Oczywiście badania, nawet jeżeli zrobimy fundamentów, to często one nie wykażą wszystkiego. Może się coś okazać z gruntem, ale na to już my nie mamy wpływu. Natomiast słuchajcie, czy ja zrobię nadproże, czy ja sam je wyleję, wstawię sobie zbrojenie, czy ja je postawię po prostu gotowe, ono i tak zastygnie do tej samej twardości. Dlaczego wy takie bzdety ludziom wciskacie? Właśnie to generuje koszta. Jest tego znacznie więcej. Tak samo rekuperacje, rury z jonami srebra. Moi drodzy, to jest udowodnione, że to srebro działa, słuchajcie, rok, półtora, a potem działają jak każde zwykłe rury PVC. To jest wiele takich przerostu treści nad formą. Słuchajcie, żebyśmy mieli naprawdę czystą kartę, róbcie w swoich budowach, jeżeli nie chcecie. Ja cały czas tłumaczę, to jest moja relacja mojej budowy. Jeżeli ktoś chce sobie podejrzeć, co ja robię, może jakieś błędy popełnię i tak dalej, to po prostu ich nie popełniajcie. Jeżeli chcecie sobie kupować śrubki ze złota, wkręty z tytanu, okna, nie wiem, z czego, z karbonu, to sobie to kupujcie, tak? Natomiast nie mówcie, że ja coś robię źle, bo ja po prostu nie wydaję pieniędzy w błoto, nie wyrzucam pieniędzy w błoto na rzeczy, które mi są do niczego niepotrzebne. Bardzo bym prosił to uszanować, a wtedy się nie dziwcie, że ja z wami troszeczkę w tych komentarzach też tam inaczej rozmawiam, bo ja też wtedy to uszanuję. Moi drodzy, mam nadzieję, że to moje stanowisko znacie i wiecie. Ja nie jestem z ludzi, którzy współczesnych, którzy dadzą się z marketingizować, nie wiem, czy to prawidłowe słowo, którzy są podatni na to, że ty weź to kosztuje 100, ale to jest lepsze i to będzie na dłużej. Nie, każdy dom i tak się rozpieprzy po 30 latach i tak będziecie go remontować. Kiedyś też niektórzy tak myśleli, robili klocki, słuchajcie, niesamowite jak te klocki dzisiaj wyglądają po 30-40 latach. Każdy trzeba remontować, więc każde pokolenie ma swój czas, jak to ktoś śpiewał, każda technologia ma swój czas, ale jeżeli nie trzeba wypieprzać pieniędzy na głupoty, to po prostu tego nie robimy. Jak coś pęknie, no to pęknie, trudno, są szpachle, się zaszpachluje. Będzie większy problem, będziemy to wstawiać szyny, będziemy budynek spinać, jeżeli już takie kataklizmy przewidujecie. Kochani, w poprzednim odcinku miałem kwotę następującą, no i co? Co ja w ogóle kupiłem teraz? Ja mam tutaj rozpiskę, żeby się w ogóle nie pogubić, więc co? Wyszło na start mi folia, izolacja pozioma, to jest kwota 120 zł, może dzisiaj tutaj zrobimy. 10 worków zaprawy gotowej po 17 zł, to jest 170 zł. No i przyjechało 10 palet gazobetonu. Moi drodzy, pytaliście się mnie też w komentarzach, że ja nie szukam używanego gazobetonu i tak dalej. Słuchajcie, szukam. Ja mam nawet 8 palet odłożone, które kupiłem prawie rok temu, jak miałem kontrolę nadzoru budowlanego, co ten wstrzymał mi prace budowlane. No niestety ten inspektor już nie pracuje. Twój Walduś problem. Ja kupiłem wtedy, miałem robić kopułę. 8 palet mam jeszcze gazobetonu, ja go kupiłem po 7 zł, ale uwierzcie mi, ja mam takie jakieś wrażenie, że ktoś jak wystawia taki gazobeton na sprzedaż, to szybko znika. Nawet jak ja coś znajdę i mówię, zaraz zadzwonię, to ja już patrzę wieczorem, tego nie ma. No ludzie kupują tańszy gazobeton, no, tym razem nie mam szczęścia do zakupu gazobetonu, więc jeżeli coś jest wystawione, to jest na przykład wystawione po 10, 11, czasami 12 zł za sztukę, więc teraz jak ja sobie przeliczyłem, muszę wziąć jeszcze HDS-a, zapłacić za transport, to jeszcze zazwyczaj
zazwyczaj jest jakoś pokruszone albo stało to może z 5 lat u kogoś, to mi się to nie opłaca. Słuchajcie, ja te 10 palet kupiłem po 14,50, to jest 480 bloczków, zapłaciłem za to 6,960. Kaucji za palety oczywiście nie liczę. Pianoklej Fixo 9 puszek, teraz jest promocja na pianoklej 19,99 na stronie Polinoru. 9 puszek mi poszło, to jest 180 zł. W drugim transporcie mi przyjechały 2 palety połówek i teraz tutaj nie rozłożę tego na czynniki pierwsze, bo jeszcze nie widziałem tej faktury, bądź co bądź tylko zapłaciłem, więc 2 palety połówek, 3 palety całych jeszcze przyjechały, po wymurowaniu jeszcze cała stoi, więc pójdzie na piętro, 15 worków betonu. No to jest tak, jak zadzwoniłem do firmy i mówię, słuchajcie, potrzebuję 2 elki na 220 i 6 na 120 na okna, do tego beton, żeby te elki zalać, nie? Pręty włożyć, a przyjeżdżają mi pełne i to jeszcze jakiegoś dziadowskiej firmy, sami widzieliście na filmie, co tam się dzieje, więc summa summarum ten beton do niczego mi nie był potrzebny. Przyda się do czegoś, ale mam 15 worków. No i te nadproża, za to wszystko zapłaciłem 485, czyli te 5 palet, 15 i nadproża. No i na koniec jeszcze pojechałem sobie właśnie małym, zakupiłem sobie 54 sztuki szósteczki na ten mój wieniec. W tym momencie sobie tak pomyślałem, jak ja zrobię jeden wieniec z jednym stropem, potem zrobię drugi, chociaż ten drugi pewnie pójdzie w drewno, chociaż mam. No właśnie, rozmawialiśmy to w którymś odcinku, że w parterówkach się robi drewniane stropy, tam pisaliście mi, że no kto robi betonowe. No w większości tych projektów są betonowe i w większości ludzie robią betonowe, nawet w parterówkach. I u mnie też jest ten drugi, też jest druga deriwa wpieprzona. Bądź co bądź jako zmianę nieistotną ja zrobię go drewniany. Jeszcze to muszę tylko skonsultować z architektem adaptującym projekt, bo wiem, że to jest zmiana nieistotna, ale wolę się po prostu uzupełnić, dlatego że ja prowadzę dziennik budowy. Ja wam nie pokazuję tych wpisów, bo ja nie chcę po prostu, już tyle ludzi tam hejtuje to, co ja robię, że powiem wam szczerze, czasami mi się odechcewa tego nagrywać, bym w ogóle tego nie nagrywał, bym sobie robił to w spokoju, ale tyle ludzi, słuchajcie, tam hejtuje to wszystko, że już dziennika budowy wam nie chcę pokazywać, co ja tam wpisuję, bo mam pewnych rzeczy dość. Faktycznie ja się nie dziwię, że takie osoby jak Łukasz Budowlanie czy inne osoby, które coś fajnego pokazują, spieprzyły z YouTube'a, no bo Polak to jest taki, że bo ja wydałem $500 000, a ty za 100 000 dom postawisz i go wykończysz. Pewnie tak będzie. Więc dziennika wam nie pokazuję. Moi drodzy, cały odcinek dzisiaj kończymy kwotą następującą. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Jeżeli coś pominąłem, to oczywiście jak zwykle mi pomożecie. No i co, czekam na strop. Niestety zrobiła mnie w konia jedna firma, bo strop miał przyjechać teraz w poniedziałek. Się okazuje, że nie przyjedzie. Czary mary, hokus pokus, stropu nie ma. Znalazłem już drugą firmę. Nie wiem, czy wszystko będą mieli, bo chciałem, żeby strop mi przywiozła firma, co mi przywiezie już belki, gary, zbrojenie, no wszystko, no ale pomijmy ten temat. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, no i co, no i do zobaczenia do kolejnego. Teraz najprawdopodobniej będzie chwilę przerwy, ponieważ czekam na strop, a w tym czasie sobie poodpoczywam. Trzymajcie się ciepło, cześć!